Do wykonania czapki zużyłam 2 motki włóczki Drops Nepal i możliwe, że u niektórych z Was zahaczy to o 3. motek. To musicie wyczuć w zależności od tego, czy robicie luźniej, czy ciaśniej, czy może chcecie większy rozmiar niż ja tutaj pokazuję. I ta włóczka to 100% wełny, w tym, że jest to mieszanka wełny owczej 65% z alpaką. I w motku w 50 gramach jest 75 metrów, więc jeżeli chcesz zrobić podobną czapkę z innej włóczki, to takie są parametry tej, której ja używałam. Czapkę przerabiałam na drutach numer 4 i ja miałam próbkę w ściągaczu 1×1. Miałam próbkę 24 oczka, dały mi 10 cm szerokości i potrzebne będą też markery po to, żeby zaznaczyć miejsce, w którym będziemy redukować oczka. Potrzebna będzie również igła dziewiarska do zszycia czapki oraz nitka do trzymania oczek. Kot nie będzie potrzebny. Zaczynamy od nabrania oczek. Ja będę nabierać oczka metodą włoską. To jest ta taka metoda, która daje nam sklepowy, można powiedzieć, brzeg. I filmik z tą techniką jest u mnie na kanale, dlatego nie będę tutaj się za bardzo rozgadywać na jego temat i tutaj gdzieś dam w rogu odnośnik. Jeżeli nie znacie tej metody, to możecie sobie ją przypomnieć. A ja tutaj zabieram się za nabieranie i nabieramy 100 oczek. Spotkamy się, kiedy ja będę miała już na drutach 100 oczek i przerobione te rzędy potrzebne do tego nabierania, tak żebym już była gotowa do przerabiania oczek. Oczka mamy nabrane, więc zabieramy się za część właściwą czapki. Będziemy przerabiać całą czapkę ściągaczem 1×1. W ten sposób kontynuujemy, aż nasza czapka będzie miała minimum 22 cm długości. Powstanie taki długi tunel i to będzie moment, w którym podzielimy sobie markerami oczka na momenty, w których będziemy robić redukcję oczek. Ja kontynuuję i spotykamy się właśnie w tym momencie, kiedy tunel już będzie odpowiedniej długości. Dobrze, jesteśmy w tym miejscu, że przerobiony ściągacz ma 22 cm. I to będzie moment, kiedy zaczynamy redukowanie oczek. Na to redukowanie oczek będą nam potrzebne 2 panele z przodu, po 15 oczek każdy i w tym rzędzie zrobimy sobie taki rząd, w którym ja zamienię sobie te druty, bo tu mam druty z krótką żyłką, żeby mi było łatwo przerabiać tunel, to sobie zrobiłam na takich z krótką żyłką, więc sobie przemienię z powrotem na takie z długą, żebym mogła potem przerabiać coraz mniejszą ilość oczek, bo nam się to będzie zmniejszało i jednocześnie załadujemy sobie na druty 4 znaczniki, które będą nam wyznaczać miejsce właśnie tego zamykania oczek. Ok, tutaj sobie schowam ten drut, żeby mi nie przeszkadzał i żeby zamienić z drutów na druty, to po prostu będę sobie przerabiała tymi nowymi z tych starych. I podział oczek jest następujący. Mamy 15 oczek na panel redukowania oczek i po 35 oczek z każdej strony, bo mamy 100 oczek razem. Zaczniemy sobie od połowy tego panelu 35 oczek. Żeby nam nie wypadało, to redukowanie nie wypadało nam na początku rzędu. I jako, że ten panel będzie nam się zaczynał i kończył prawym oczkiem, to tutaj powinniśmy przerobić parzystą
liczbę oczek, czyli jakbyśmy chcieli do 35, no to będzie 16 i 17, no to przerobimy sobie 16 oczek. Normalnie tutaj ściągaczem cały czas pracujemy ściągaczem i za 16 oczkiem będzie miejsce na marker. Dwa, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 oczko. Tu kładę sobie marker, wkładam na drut i przerabiam teraz 15 oczek i to będzie nasz panel do redukcji. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. O, i tu wkładam sobie marker. I dalej przerabiam cały ten bok, bo nie musimy tutaj dzielić. I cały bok to 35 oczek. Przerabiam 35 oczek i znowu wkładam marker. Ok, tu mam 35, więc zakładam marker. I zaczynamy tutaj znowu oddzielać drugi panel na redukowanie oczek, czyli przerabiam 15 oczek. Zakładam marker i powinnam tutaj mieć 16 oczek do przerobienia. Głupot nagadałam Wam, bo to nie dzieli się na 16 i 17, tylko 16 i 19. Przepraszam, ale miałam w głowie mniejszy rozmiar. Więc tutaj 19, wszystko się zgadza. Aż zatrzymałam filmik i mówię, co ja tu narobiłam. Dobra, zaczynamy sobie rząd z redukcją oczek. Wyciągam tutaj pętelkę, bo będę przerabiała Magic Loopem. I zanim zaczniemy, to jeszcze powiem tak w ramach wstępu. Będziemy redukować oczka z prawej i z lewej strony przed i po tym panelu, tak żeby ten panel cały czas był zachowany. Tych 15 oczek nie będziemy zamykać. I będziemy zamykać oczka w taki sposób, żeby chowały się pod tym rzędem prawych oczek, pod tą kolumną prawych oczek. Więc jak będziemy sobie przerabiać już, to ja przesunę marker za i przed to oczko brzegowe. Teraz oddzieliliśmy 15, żebyście widzieli, o co chodzi, ale przesuniemy sobie ten marker za ten panel prawych oczek, bo będziemy używać po prostu tych oczek zawsze do redukcji, więc będzie nam przeszkadzał marker przed tym oczkiem, między oczkami, które redukujemy. I będziemy redukować 4 oczka, czyli przy każdym markerze będzie redukcja oczka na każdym okrążeniu. Teraz sobie przerabiam do tego markera, przerobię sobie. Przerobię sobie do jednego oczka przed markerem. Myśmy mieli to oczko nieprzerobione. Zrobimy sobie 2 okrążenia. To będzie wiadomo każdy wariant, bo czasem będziemy mieć prawe i lewe oczko do redukcji, a czasem będzie tak, że będziemy mieć 2 prawe. Przybliżę tutaj może.
Ok, przekładam sobie to lewe oczko, żeby zdjąć marker. O, i będziemy sobie redukować lewe oczko, tak żeby było pod prawym oczkiem. Jak mamy prawe i lewe oczko, to przerabiamy je razem na prawo. One się tak układają, że to lewe oczko schowało się tutaj pod spód od lewej strony i widzimy cały czas na wierzchu mamy prawy rząd. Wkładam sobie tutaj marker i teraz, jak będziemy sobie przerabiać drugi rząd, to zatrzymujemy się 2 oczka przed markerem. Teraz przerabiamy sobie do końca tych 15 oczek. Oprócz ostatniego oczka, czyli oprócz tego prawego oczka przerabiamy panel, aż dojdziemy do markera. Dobra, to jest nasze prawe oczko. Zdejmę sobie, żeby zdjąć marker, bo potrzebujemy te 2 oczka bez markera razem, żeby je przerobić. I marker sobie teraz wkładam tutaj, żeby był marker tutaj na koniec panelu, żeby był przed tym prawym oczkiem. I teraz, żeby to lewe oczko schowało nam się pod prawe, to musimy sobie przekręcić pętelkę, czyli od lewej strony wbijam się prawym drutem w oczko i zdejmuję bez przerobienia. I to lewe oczko też musimy sobie tak przekręcić, żeby były tym frontem do nas, żebyśmy je mogli razem przerobić. I też sobie wbijam drut o lewej strony, zdejmuję bez przerobienia. Oba te oczka wracają na lewy drut. I teraz wbijając się tutaj od tyłu, od prawej strony, wbijając się tak naprawdę od przodu, a nie od tyłu, wbijam się w 2 oczka i przerabiam je razem. I znowu lewe oczko schowało mi się za prawym. Przerabiam do następnego markera. Jak przerabiać Magic Loopem, pokazywałam w innym filmiku, to podlinkuję Wam tutaj w prawym górnym rogu. Możecie nadrobić, jeżeli nie znacie tej techniki. Dobra, zbliżam się do markera. Zdejmuję sobie lewe oczko, które będę redukować. Od razu sobie zdejmę też to lewe i założę w odpowiednim miejscu ten marker. I tutaj znowu, tak jak za pierwszym razem, mamy ustawione oczka tak, że jak je przerobimy razem, to się przekręcą frontem, więc przerabiam te oczka po prostu razem na prawo i schowało nam się lewe oczko. Przerabiamy do następnego markera. I to będzie nasza 4. redukcja w tym rzędzie. Ok, to jest nasze oczko, ta kolumna prawych oczek. Pozamieniam sobie, żebym miała marker przed tą prawą kolumną. Dobra, i znowu muszę sobie tutaj przekręcić to oczko, czyli zdejmuję bez przerobienia. Od razu lewe zdejmuję bez przerobienia i lewym drutem się wbijam i przerabiam razem na prawo. I mamy zrobiony pierwszy rząd redukcji. Lewe oczka pochowały nam się pod prawe i kontynuujemy i spotkamy się na następnym okrążeniu przed pierwszym markerem. I tam będzie inna konfiguracja oczek. W zależności od tego, czy redukujemy prawe czy lewe, będziemy je troszeczkę zmieniać. Jestem 2 oczka przed markerem, czyli te 2 oczka będziemy przerabiać razem. I tutaj w pierwszej redukcji rzędu również oczka nam się ładnie układają, przerabiamy je na prawo, czyli zawsze te pierwsze oczko przerabiamy 2 oczka na prawo i tutaj też nam się ładnie chowa prawe oczko za prawym oczkiem. Marker przekładamy i przerabiamy do następnego.
Ok, jestem przy drugim markerze. Przekładam i teraz będziemy sobie te dwa oczka redukować. Zdejmuję pierwsze oczko, zdejmuję drugie oczko i przerabiam razem i też nam się schowały. I przerabiam dalej tak jak idzie. Czyli pierwsza redukcja przed panelem to są dwa oczka razem na prawo, a druga redukcja to jest SSK, czyli zdejmujemy jedno oczko i drugie oczko bez przerobienia, a potem zwracamy je na lewy drut i przerabiamy razem na prawo w tej postaci, w jakiej się układają. Zbliżam się do trzeciej redukcji. Dwa oczka przed markerem. Mam dwa prawe oczka, one się układają ładnie, więc je przerabiam razem na prawo. Zdejmuję, przekładam marker i jadę panel. Zdejmuję marker, mamy czwartą redukcję i tutaj musimy przełożyć jedno oczko, drugie oczko i razem na prawo. I tutaj już widać, że nam się zaczynają tutaj w prawą stronę chować oczka, a ta linia prawych oczek idzie. A tutaj sobie tu poprawię to oczko. Nie, to. O. A tutaj ta linia będzie szła prosto, a te będą się chowały w lewą stronę. I tutaj to, co istotne, to to, żeby te prawe oczka, które są w redukcji, które chcemy zachować, żeby pilnować, żeby były przerabiane z takim samym naprężeniem, żeby wyglądały po prostu jakby były robione normalnie, a nie, że są częścią redukcji, bo łatwo w redukowaniu mocniej ścisnąć, więc myślę, że to w większości przypadków u Was będzie polegało, u mnie też polegało na tym, żeby pilnować, żeby te oczka nie były za ciasno przerabiane. I kontynuujemy, aż nam się skończą po bokach po prostu oczka, czyli w każdym rzędzie robimy redukcję. Pierwsze oczko to są dwa oczka przerabiane na prawo, a druga redukcja to jest zdjęcie dwóch oczek po kolei bez przerobienia, a potem przerobienie ich na prawo razem. I w ten sposób kontynuujemy, aż nam się tutaj skończą te oczka i pokażę Wam, jak zrobić to zamknięcie, żeby tutaj ta klapka była kontynuacją ściegu. Dobrze, jesteśmy tutaj na nowych drutach i na każdej ze stron mamy 16 oczek, to znaczy cały ten panel 15 oczek plus jedno oczko, które jeszcze nie zostało zamknięte. I teraz zaczynamy sobie zamykanie. Pierwszym etapem będzie podzielenie oczek na lewe i na prawe. Do oczek lewych dodamy sobie jeszcze te niezredukowane oczka i te oczka lewe zostaną sobie po lewej stronie czapki, a oczka prawe będą na wierzchu zamknięte osobno, czyli będziemy zamykać w dwóch grupach. Osobno zamkniemy lewe oczka, osobno prawe i to, że prawe oczka zamkniemy tutaj razem na wierzchu, da nam właśnie ten efekt przejścia. Żeby podzielić te oczka, to potrzebujemy tutaj nitkę jakąś, albo tej samej włóczki, albo jakąkolwiek nitkę i igłę. Można użyć zwykłej igły, można użyć też wsówki, jeżeli ktoś nie ma igły. I ja sobie zsuwam teraz wszystkie oczka tutaj, żeby były na żyłce, bo żyłka jest po prostu cieńsza. I zarówno oczka, które są, te dwa oczka, które są niezredukowane, jak i te wszystkie lewe, nabieram
tutaj na igłę i przewlekam tą nitkę, którą sobie przyszykowałam. Jak zaglądamy tutaj od środka, to będą te oczka, które nam się jawią jako prawe, no bo to będzie lewa strona oczka lewego, wygląda jak prawe. Ok, tutaj mam wszystkie na nitce, wszystkie oczka lewe i oczko niezredukowane. Przekręcam na drugą stronę i robię to samo. Oczko, które jest niezredukowane i wszystkie lewe oczka nabieram na igłę i przewlekam przez nie nitkę. Wszystko na razie zostaje na drutach. Na razie tylko tutaj przewlekamy. Ok. Mamy tutaj już oczka, te lewe oczka mamy na nitce. Ja sobie zawiążę na wszelki wypadek tą nitkę. O, wpycham to wszystko do środka. Dobra. I teraz ja za pomocą tych drutów, na których mamy wszystkie oczka, przełożę sobie wszystkie prawe oczka przez druty. To znaczy, te oczka, które są na nitce, zsuwam i to oczko już nic mu nie grozi, bo jest zabezpieczone nitką, a prawe oczko nabieram na prawy drut, lewe oczko spuszczam, bo jest zabezpieczone nitką i przekładam wszystkie te oczka, które nie były jeszcze z nitką, przekładam sobie na drut i dzięki temu na drucie zostaną nam właśnie wszystkie oczka prawe. O. A te oczka lewe z oczkami nieprzerobionymi zostaną sobie na nitce w środku. I to jest ostatnie oczko. I jesteśmy w tym samym miejscu, tylko że na drutach zostały nam same prawe oczka, a tutaj w środku mamy lewe oczka, które są zabezpieczone nitką. W tym momencie, wykorzystując sobie resztę nitki, jaką mamy, nawlekam nitkę na igłę i zamkniemy sobie te oczka, które mamy na wierzchu. Będziemy to robić ściegiem dziewiarskim. Jak go wykonać, ja pokazywałam w filmiku, to tutaj też Wam podlinkuję, jeżeli nie wiecie, a tutaj zrobię tak bez większego tłumaczenia. Pierwsze oczko przewlekam tak jak do przerobienia na lewo i zdejmuję, to z tyłu przekładam jak do przerobienia na lewo i zdejmuję. Wbijam się w to oczko i tutaj jak do oczka na prawo, do przerobienia na lewo, wbijam się w to i jak do przerobienia na prawo. Wbijam się w to jak na lewo, wbijam się w to jak na prawo. I w ten sposób zszywam wszystkie oczka. I ostatnie tutaj mam oczko. O, i w ten sposób mamy tutaj zszytą górę. Tutaj się na razie wydaje się, że jest to luźno, ale to dlatego, że jeszcze oczka, które są lewe, są trzymane przez nitkę, więc się zciaśniły, rozluźniając te prawe. Dobrze, teraz przechodzimy na wewnętrzną stronę i będziemy zszywać tą samą nitką, będziemy zszywać oczka lewe. Wbijam się tutaj, szukam sobie takiej otwartej przestrzeni, wbijam igłę, żeby przenieść nitkę na drugą stronę i o, jesteśmy tutaj i mamy tutaj wszystkie te oczka, które były zabezpieczone nitką. Odwiążemy teraz tą nitkę
i podążając za tą nitką, wbijam się drutem, podbierając te oczka. Aha, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby one były odpowiednio ustawione. U mnie jest tak, muszą być ustawione tak, jakbyśmy chcieli je przerabiać na prawo. Ja przerabiam inaczej oczka lewe, więc muszę się wbić od tyłu, ale tak, na drucie ta prawa nóżka prawego oczka powinna być przed nami. Tak, a ta lewa schowana za drutem. Wtedy oczka są dobrze ustawione do zszywania. Dobrze. Teraz tutaj. Dobrze, mamy wszystkie oczka tutaj na żyłce. Ja sobie tu znajdę miejsce i pociągając wszystkie oczka wracają do nas tylko na drut. Ok, tutaj mamy nitkę, gdzie mamy żyłkę, więc ja sobie jeszcze zrobię tutaj jedno przejście. Przełożę tutaj te oczka w ten sposób, żebyśmy mieli nitkę z tej prawej strony, żeby było nam łatwiej zszywać. I w ten sposób, jak mamy oczka, jak się okaże, że mamy z lewej strony, to po prostu wystarczy z druta na drut i się zamienią stronami. I dokładnie w ten sam sposób zszywamy tą stronę, jak stronę prawą, czyli pierwsze oczka zdejmujemy. Wbijam się od przodu, wbijam się jak do przerobienia na lewo. I kontynuujemy zszywanie, aż nam się skończą oczka. Dobrze. Na końcu sobie jeszcze tutaj wbiję igłę, żeby zabezpieczyć. I zrobione. Wystarczy tylko jeszcze tutaj igłą pochować nitkę. I w ten sposób mamy zszytą lewą stronę. I jak sobie przeciągniemy na prawą stronę, to dzięki temu, że najpierw zszyliśmy tą stronę prawą, to zszywając potem lewą, tutaj ładnie się pościągały te oczka i się nam tutaj zaokrągliło. Wystarczy teraz czapkę wywinąć. Schowam tutaj dla wizerunku, schowam nitkę. Tak prezentuje się gotowa czapka. Ta, którą ja tutaj pokazałam, jest taka, myślę, że rozmiaru SM, taka myślę 55 do 56 cm obwodu głowy, ale bardzo łatwo można zrobić tę czapkę większą. Wystarczy dodać po prostu parzystą liczbę oczek i zostawiając sobie tutaj ten panel 15-oczkowy, no to po prostu nam się tutaj poszerzy czapka z tej strony te części i wydłuży nam się ten panel, bo będziemy mieć więcej oczek do zamknięcia. Z tej strony nie widać w ogóle tego, znaczy no widać, że jest zszyta, ale wygląda jak kontynuacja. I w ten sposób czapka gotowa. Jeśli filmik się przydał, to jak zwykle proszę o łapkę w górę i subskrypcję. To dla mnie bardzo dużo znaczy, bo widzę, że coś Wam się podobało albo nie. A z jednej strony, a z drugiej strony też YouTube podaje moje filmiki dalej po to, żeby się niosły. W razie jakichkolwiek pytań śmiało piszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo za oglądanie i miłego dziergania. Pa!